Cześć! Po dłuższej przerwie wita Was Tech Duet Krzysiek Kosiński. i Krzysztof Hejda. Wróciliśmy i jesteśmy na kolejnym teście kolejnego nowego sklepu autonomicznego Pico24. Zobaczyć, jak to się ma do tego, co do tej pory testowaliśmy. Jak pamiętacie, testowaliśmy po pierwsze żabkę Nano, bardzo fajnie odebrany przez Was test. Po drugie, zupełnie innego rodzaju podejście do autonomii, czyli Dino. Dino. I to tak naprawdę jak porównamy sobie te dwa formaty, to chyba bliżej do żabki niż do Tak, Dino. temu zdecydowanie bliżej do żabki, więc zobaczymy, czym to się, na jakim etapie to jest podobne, na jakim etapie to jest różne. Zapraszamy do testu. Tech Duet is calling, signals are high. Next great technology catches the eye. Oh, Tech Duet is back, a brand new start. Evaluating tech is purely an art. Yeah, in action. Tech Duet. Okej, no to może tak, żeby nie popełniać zbyt wielu błędów, to zacznijmy od przeczytania instrukcji. Tak, to jest zawsze dobry pomysł. Instrukcja jest dość krótka. Co do zasady, sposób wejścia jest podobny jak do żabki Nano. Trzeba pobrać aplikację, do której dodajemy kartę płatniczą, no i później kod QR z tej aplikacji zeskanować przy tym skanerze tutaj. Co ciekawe, co jest dużą różnicą w stosunku do żabki Nano, wejść może tylko jedna osoba, w sensie jedna osoba zalogowana na aplikację. Jak pamiętacie, w żabce Nano mogło kilka osób się osobno zalogować, tutaj tylko jedna osoba może skanować swoją apkę, można wejść większą grupą, ale na jedną apkę, więc to jest ciekawa różnica. No, ona też daje taką trochę swobodę jednak pewnie technologicznie i tak dalej, aczkolwiek większa kontrola. Z drugiej strony jakby nie ogranicza też liczby osób, które mogą Zgadza być się, dostępne. no, technologicznie jest na pewno o wiele łatwiejsze, nie trzeba panować nad kilkoma paragonami, a też to też było częste pytanie użytkowników żabki Nano, co nie, co się stanie, jak wejdziemy więcej, to też Tak, było takie trochę fiction, które ludzi niepokoiło, co nie, czy jak wejdę z kimś na Nie inną policzy apkę, na moją policzy mi, tą, policzy jemu dokładnie. i tak dalej, więc pewnie nie jest to złe rozwiązanie, potem sklep nie jest dużo, ma 20 m2, więc też jest pewien komfort, w jakim się można poruszać. Apka jest bardzo prosta i bardzo standardowa. Mamy główny ekran z głównym podsumowaniem informacji, jest instrukcja z pierwszymi krokami, jest oczywiście kod QR dynamiczny, który się zmienia, możliwość dodania karty i jakieś ogólne ustawienia. Więc co, weźmiemy teraz kod i będziemy skanowali. Tak, trzeba spróbować wejść. Dokładnie. Dobrze, to mam kod, wchodzimy. Co ciekawe, też różnica w stosunku do żabki Nano, tutaj nie wyjdziecie na kartę płatniczą. Jak pamiętacie, w żabce Nano niekoniecznie trzeba mieć aplikację, można mieć kartę płatniczą, którą się zbliża do terminala i ona wtedy wpuszcza. No tutaj tak nie ma. Dobra, jest kod, Próbujemy. próbujemy. Coś pikło i otwiera się. Udało się. I wchodzimy. Dobra, co, to może co, najpierw zaczniemy od asortymentu. Jakim tu dysponuje sklep? Ty mówiłeś, że ile tych indeksów? 400 SKU średnio ma być ten sklep. Okej. To będzie różnić od lokalizacji, ale 400 SKU. No to jest też to jest też ciekawe z perspektywy takiej, że żabka, no powierzchniowo oczywiście to jest jakby jeden na aspekt, ale z drugiej strony też jakby liczba chyba tych SKU-sów jest zdecydowanie większa. Tak, no jak się wchodzi do żabki, sama żabka jest mimo wszystko trochę większa, co rzadko można powiedzieć o żabce. No ale są tutaj podstawowe rzeczy, no są śniadania, produkty zbożowe, dania gotowe, słone przekąski, słodycze i chipsy, przyprawy, dodatki, karma dla zwierzaków, chemia i produkty pierwszej pomocy. No, to co jest ciekawe tak z mojej perspektywy to taka estetyka tego sklepu, nie? Jest Tak, dość ciekawie, naprawdę fajnie przygotowane. Wydaje się, że w ogóle te półki nie są tak upchane, nie? Jak zwrócisz uwagę na to, że dobrze są te wszystkie produkty odseparowane, to jest jakby jedna, czyli takie bardziej tacki możemy zauważyć i to pewnie też pomaga w jakimś stopniu w obsłudze tego Tak, już z punktu widzenia technologii, której jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekaw, bo tak samo jak porównacie to, co widzieliśmy w żabce Nano versus ten sklep Pico, no to na pewno zdecydowanie różni się ilością kamer, które obsługują to wnętrze. No bo Tutaj tutaj jest ich zdecydowanie mniej, ale Tutaj no, chyba jest troszkę mniej tych kamer, ale tutaj też z tego co czytałem, różnica w stosunku do żabki, no bo w żabce
to bazuje tylko na kamerach, na computer Tak. vision, na planogramie tego, jak to jest rozmieszczone. A tutaj w tych półkach są jeszcze czujniki, Aha, które dają dodatkowy kontekst. Więc to ma też poprawić jakby skuteczność tego rozwiązania. To nie bazuje tylko na rozpoznaniu obrazu, ale też na fizyczności tego produktu. no patrząc na na rozwiązania, które są, jest lodówka, czyli produkty, które wymagają troszkę więcej chłodzenia, chłodzenia, jest cała strefa zimnych napoi. To też jest ciekawie rozwiązane, tak przy okazji, bo Bardzo zimnych napoi. bardzo zimny napój to jest raz, a druga sprawa jest taka, że zamiast stawiać specjalną lodówkę z napojami, to tutaj naprawdę fajnie pomyśleli twórcy tego rozwiązania, że zrobimy taką jedną wielką lodówkę. Zgadza nie? się, no i to znowu- są tak zwane lodówki walk-in, nie? Czyli do których się wchodzi, co też uczynię właśnie czas eksperymentu. Tutaj Ale- tak samo mamy ekran, który pokazuje akurat stan naszych zakupów, czyli nie Tak stracimy samo właśnie nie tego. pokazaliśmy go tam, ale w tej głównej części też jest ten ekran, zgadza się. Co ciekawe, jeszcze a propos tego pomieszczenia, to też z tego co widziałem, jak twórca o tym opowiadał, to tutaj mają być docelowo produkty 18+, w sensie alkohol, energetyki, więc tutaj pewnie będzie jeszcze jakaś forma, kwestia weryfikacji wieku, co też może być ciekawe. A to jest akurat super sprawa. No wiemy, że już Żabka z tym eksperymentuje. w Tak, Nano. też wrzuciliśmy jakiegoś takiego shorta z nami. Tak, różne są też doświadczenia i opinie w tym, znaczy może widzimy, bo jest naprawdę chłodno, co potwierdza tylko, że napoje są bardzo zimne, ale faktycznie Żabka i opinie, które za tym idą, są różne, no bo jednak można powiedzieć, że są zwolennicy tego typu rozwiązań w tym obszarze digitalizacji. Drudzy twierdzą, że to będą jednak systemy, które będzie łatwo oszukiwać, nie? Na przyszłość. Więc osobiście uważam, że self-service jednak jest istotny. Zresztą bardzo dużą zaletą tego typu rozwiązań i tu myślę, że idealnie trafiliśmy, bo nagrywamy ten odcinek w święto, Tak. Więc tego typu sklepy sprawdzają się doskonale w takich przypadkach, no Zgadza bo się. reszta jest zamknięta, gdzie jechaliśmy już jakieś 40 minut i Tutaj wiemy, wszystkie że nie podstawowe produkty dostaniesz. na pewno i myślę, że takiej pierwszej potrzeby, nie, czyli Tak. convenience naprawdę. Jest Nutella, to najważniejsze. naprawdę spoko. To co, może spróbujemy zrobić jakieś zakupy, czyli zobaczymy co się wydarzy. trzeba Mamy było. tutaj... Mam nadzieję, ja będę może, no bo jak wygląda Twój postęp w zakupach. Tak, mamy tutaj ten ekran, który służy za paragon. No więc zobaczymy. Dobrze, może nie będę podnosił ogórków, a pójdziemy jak zwykle w coś słodkiego. Dobrze. Twoja sesja zakupowa trwa już 5 minut. Jeśli masz już wszystko, zapraszamy do finalizacji zakupu. Jak słyszycie, są tutaj też jest obsługa głosowa. Zaraz po wejściu, to się nie nagrało, ale zaraz po wejściu mieliśmy informację, co trzeba zrobić, żeby tutaj robić zakupy. Teraz słyszeliśmy przypomnienie, może jakaś weryfikacja, czy żyjemy. To jest też ciekawy problem, co nie? Też fajne, no. Swoją drogą, kiedyś przy okazji odcinka, który robiliśmy o tym autobusie autonomicznym, właśnie jednym z takich elementów, który jest dość ciekawy do rozwiązania, to jest właśnie kwestia identyfikacji tego samego bezpieczeństwa pojętego. klientów. No jak wiemy, powtarzaliśmy to wtedy, no, jeżeli mamy kogoś w sklepie, no to jeżeli Może szukać, zareagować. coś złego się stanie, może zareagować. W takich przypadkach niestety trzeba polegać, znaczy niestety, przepraszam, źle to No, trzeba to źle inaczej ujęłem. ograć, Trzeba no. polegać na technologii, która powinna to. Dobra, biorę A ja obserwuję, co tu złote się misie dzieje Haribo. O, proszę Pyk, bardzo. od razu. wbiło na 5 zł. Ale w sumie to nie chcę tych misi Haribo. Odłożę je na miejsce. Proszę, i wyzerowało. I zjem ten. Ale Prince Polo, dobre Prince Polo nie jest złe. A zobaczymy, co się stanie, kiedy odłożę to Prince Polo na złą półkę. Na przykład do wafli ryżowych z solą morską. Nic się nie stało. Nic się nie stało, nie zareagował. A odłożę je zaraz obok. Na miejsce MMS-ów. O, proszę, jest O. i komunikat. Źle odłożony produkt. No to podniosę z powrotem. No dobra, to Prince Polo biorę. Tutaj generalnie widziałem też jakiegoś pusza, wchodziliśmy o siatkach, ale nie widzę tych siatek, przyznam szczerze. Ale nieważne. Chodzi o to, żeby można było spakować sobie, tak? Tak, dokładnie. Jeszcze pójdę po jakiś napój. A co masz ochotę? Jakąś wodę dobrze schłodzoną. Jakąś wodę, to ona będzie na pewno dobrze schłodzona.
Leci sowianka niegazowana. Pyk, pyknięcie i pojawiło się. To jest bardzo fajne, te pyknięcia takie, to jest ten daje taki... taką interakcję. Dokładnie, dla nawet nie musisz użytkownika. patrzeć na ekran, wiesz, że to się to jest tak na kasie, prawda? Wiesz, że to Dokładnie. się wczytało. A swoją drogą mogłoby być ciekawe, jeżeli ktoś naprawdę chciał nabić tak, A tak, no. przez przypadek, to faktycznie daje Ci to poczucie, że masz kontrolę nad co się dzieje. No to A jest zrobię super. jeszcze jeden test. Teraz Ty coś podnieść, no bo teoretycznie ja skanowałem apkę. Powinno zadziałać. Powinno zadziałać. Czym mogę tutaj sobie zadziałać? Duży wybór to trudny wybór. No, zobaczmy na przykład bardzo ciekawy produkt. Jest Dobra, naliczony. Pamiętajcie możemy- też, że tak jak mówiliśmy, tutaj nie, i tak się nie da wejść na dwie zalogowane apki, więc ta osoba, która z Wami wejdzie, albo te osoby, no to będą zawsze na Wasze konto naliczone, pana? Więc trzeba dobierać dobrze znajomych, z którymi się wchodzi do tego typu sklepów. Dobrze, że weszliśmy na Twoją kartę, to mogę poszaleć. Ok, odkładam produkt, zobaczymy czy zadziała. Zadziałało. Tak. Wspaniale. To, co mnie tutaj trochę razi, to dużo tych pustych miejsc. Tutaj wiecie, że nie jest to wypełnione, wystokowane na maksa. Ale okej, no. Tu też w ogóle ma być ciekawy model w przyszłości, franczyzowy, bo plany są takie, że 20 sklepów tego typu ma powstać do końca roku. Tak jak w ogóle widzieliście, jest taki kontener po prostu stojący, więc to można postawić gdziekolwiek, to nie potrzebuje lokalu, tylko to jest lokalem. Ale jednocześnie, że to ma być franczyza. W taki specyficzny sposób, nawet nie, że się wynajmuje ten sklep, tylko się właściwie kupuje ten sklep. To jest taka franczyza, taka bardzo bardziej inwestycją. A, czyli nie jest to kwestia jakichś abonamentów, czy tam... Tak, na dokładnie. tym, po No, prostu więc trzeba to jest zainwestować. troszkę inny model, dokładnie. I też ma być ciekawy model tutaj stokowania, bo z tego co wyczytałem, tutaj teoretycznie dostawcy mają myślę, że będą łatwy wjazd. No teoretycznie, no na pewno tak jest, że doskonale widać, że te miejsca są puste w jakimś systemie gdzieś centrali, więc to może być od razu czerwone światełko gdzieś, ktoś może przyjechać, uzupełnić to, pana, więc nie trzeba tej człowieka, żeby to monitorował, tylko też to rozwiązanie samo się monitoruje, pana. No, to jest naprawdę fajnie rozwiązane. Też zastanawiam się, oczywiście biorąc pod uwagę ten czynnik technologiczny, jak właśnie sobie radzą te kamery, na ile ta analityka jest zwracana, czy ona służy tylko i wyłącznie do obserwowania tego obszaru, a właśnie tak jak wspomniałeś, sensory tak naprawdę stanowią o tym, czy coś zakupiłeś, czy nie, czy jest to wspomagane na przykład taką wizją komputerową, to co powiedziałeś na początku, tak jak zasadniczo Żabka Nano to obsługiwała. Naprawdę bardzo ciekawy koncept. Zastanawiam się, czy wiemy tak naprawdę, jak długo ten sklep jest tutaj już na miejscu, bo to jest chyba pierwszy sklep. Tak, to jest chyba pierwszy sklep, mi się wydaje, z miesiąc, półtora miesiąca, kiedy o tym czytaliśmy po raz pierwszy. No maksymalnie 2 miesiące mi się wydaje, że to tutaj Fajnie by stoi. było na pewno dowiedzieć się, jakie są wrażenia też i jakie są statystyki już od właścicieli. Tak, no jak patrzyłem na statystyki pobrań, no bo to jest tam, oczywiście tam to jest zaokrąglone, ale jakby tych pobrań, przynajmniej na Google Play, w sumie nie spojrzałem na Apple Store, ale na Google Play na razie nie ma dużo, no to jest jedyny sposób wejścia, czyli pobrania aplikacji, wejścia tutaj, więc to jest jakiś wyznacznik, że na razie nie ma tłumów. Tam około 1000, tak? No tam pisało, że ponad 100, a ten takie widełki w Google Playu są między 100 a 1000, pana, więc to jest taki płynny ten, więc powiedzmy, że poniżej 1000, mówiąc optymistycznie, a mnie optymistycznie powyżej 100. No i trzeba pamiętać, że to jest zawsze właśnie ten niestety próg wejścia do tych rozwiązań autonomicznych, że tak się po prostu nie da wejść. Tak. Tylko trzeba tą apkę ściągnąć, tą kartę dodać, to zawsze jest pewna chwila. Dodawanie karty wiąże się z potwierdzeniem tej karty przez bankowość. Co w przypadku tego, co mówiłeś o tym, jak sobie Żabka to zrobiła, to wydaje się dość sprytne, nie? Tak, Bo tak, faktycznie z wtedy lokalizacją karty. bariera wejścia się zdecydowanie obniża. Nie każdy musi mieć aplikację. Na koniec dnia możesz wykorzystać kartę, rejestrując się i już podejrzewam, że jednak duża część naszego społeczeństwa korzysta z tych dobrodziejstw, czy to właśnie contactless, czy Zgadza nawet się. zwykłych kart, które mają NFC, przecież można się spokojnie odbić. Ale też znowu trochę broniąc tego całego systemu, no to może będzie fajnie umiejscowiony ten sklep, tak jak tutaj jest. To jesteśmy w Żorach, na osiedlu, w normalnym osiedlu z Warto wielkiej dodać. płyty, dokładnie. Tak. Więc tutaj no jak już
pełno ludzi tutaj mieszka w okolicy, no to raz ciągną tą apkę, no i później wchodzą bez problemu, prawda? Ten próg wejścia jest tylko za pierwszym razem, ten próg wejścia jest bardziej bolący w miejscach o dużym trafiku, gdzie są przypadkowi klienci, a tutaj mogą być klienci, którzy po prostu z osiedlowych, z mieszkań tutaj na osiedlu będą przychodzili, korzystali, więc dla nich też może nie być taki problem, żeby apkę pobrać i sobie po prostu tutaj wejść. Właśnie ciekaw jestem doświadczeń tutaj lokalnych mieszkańców, czy faktycznie korzystają, czy są tak jak my dzisiaj, akurat w tej specyficznym okresie święta, niedzielę i tak dalej, kiedy naprawdę te potrzeby są. No, myślę, że też te puste półki, czy tam jakieś do uzupełnienia też może o tym stanowią, nie? Czyli patrząc Zgadza z tego, się. że jednak jest korzystanie. Zaraz Naprawdę zobaczymy, fajnie. może jest jakaś kolejka ludzi na zewnątrz, tylko po prostu nie widzimy. Tak. Bo też to tutaj, zaraz po wejściu w ogóle ta cała szyba się robi mleczna. Tak. Normalnie była przezroczysta, zaraz po wejściu zrobiła się mleczna, dająca pewien obraz prywatności, jednocześnie informację dla ludzi na zewnątrz, połączoną z takim czerwonym LEDem u góry, no że faktycznie teraz nie możesz wejść, no bo ktoś w tym sklepie jest. No, ten komunikat mógłby być też ciekawy, jeżeli na przykład faktycznie tworzyła kolejka, można by analizować Tak. kolejkę z zewnątrz, powiedzieć hej, Zgadza się, Nie. ludzie czekają. trudno klienta pospieszać, bo to jest No, jakby no inny jasne, aspekt, ale to oczywiście. ale mnie się akurat bardzo podobało, to jest też kwestia takiego troszkę tej interakcji w drugą stronę, hej, to jest szybkie zakupy, nie, już 5 minut tu jesteś, być może Tak, no. powinieneś zdecydować się My na tutaj jakiś na pewno konkretny temat. zawyżamy średnią zakupu, O mi się tak, wydaje. tak, tak. Myślę, że statystyki, które tu będą, ile klienci spędzają, to proszę od razu to usunąć. Dokładnie. Na stole nie było. Tak, nas tutaj nie było, to jest taki bias, który dodaliśmy do tej analizy. No i też w miarę oczywisty kawałek technologii, ale dalej fajny, czyli te takie smart cenówki z e-inku, takie, które zużywają mało prądu. No to jest fajne, no bo to może zarządzać tą ceną kompletnie online, tutaj to jest znowu nie potrzeba, Tak. że ktoś przyjeżdża, wymieniał cenówkę, tylko gdzieś tam się w komputerku w centrali przestawia i można tą ceną sobie zarządzić tak jak się chce. Naprawdę fajny koncept. To co? To teraz kończymy zakupy Zobaczymy jak nas policzy. i zobaczymy jak nas policzy. To co, wychodzimy? Wychodzimy. Zobaczmy na początek, jak zaraz się, widzicie czerwone LEDy u góry, To znaczy, że jest migają, zajęte. dokładnie. Mleczna szyba i pyk. Zapraszamy ponownie. Dziękujemy O, za proszę, zakupy, zapraszamy podziękowano. ponownie. No to teraz zobaczmy jeszcze, co się wydarzyło na telefonie. Przetwarza w trakcie sesji, sesja zakończona. Przetwarzamy Twoją płatność i jest zakończona, potwierdzona 4 zł 3 grosze. Kończymy na dziś i jeszcze dzisiaj pewnie mamy to w historii zakupów, ale chyba nie tutaj. A tu jest historia zakupów, ok. Jest Prince Polo Classic i Cisowianka. Swoją drogą te ceny to są całkiem rozsądne. To nie Rozsądne, są, właśnie to miałem nie są to samo. żabkowe ceny. To samo miałem na myśli, że jak porównałeś się do żabki, to naprawdę jest Tak, ten. tak, jest ta cena jest, coś ciekawego. działa inaczej. No fajnie, świetnie to działa, naprawdę bardzo płynnie, bez dwóch zdań. Jak sobie popatrzymy na to, jak ten proces cały wygląda, ja pamiętam, jak przygotowaliśmy się tam do żabki i pierwsze odcinki, no to też nie było aż takie oczywiste. Tak. Trochę pamiętam, ja miałem problemów z aplikacją, żeby się zarejestrować. Tutaj to wygląda bardzo, bardzo solidnie, to znaczy jadąc, ty już byłeś wcześniej z aplikacją, ja sobie zarejestrowałem konto, dodałem kartę, to było dosłownie 2 minuty czasu i byłem gotowy na zakupy. Świetne jest to, że tak naprawdę też, może to nie jest aż taka wielka różnica w stosunku do żabki, ale mam wrażenie, że cała ta obsługa, kiedy wchodzisz z tym telefonem, od początku do końca ona jest, ten telefon jest potrzebny tylko na chwilę, potem robisz zakupy, Zgadza się. wychodzisz. Ale jednocześnie też fajnie wykorzystują tą apkę tak informacyjną, bo jak wchodzisz, dostajesz pusha, podstawowe zasady, jakieś tam wskazówki i tak dalej, więc dalej to ci jeszcze prowadzi przez te zakupy trochę. A i to jest ta różnica. Tak, to jest to jest duża ta różnica, różnica, tak, bo tak, to jest to też prawda. ciekawe, czyli naprawdę ten taki, szczególnie ten voice-over, czyli ta narracja, ten asystent, który To i ten ekran, prowadzi. co nie? Ten ekran robi robotę. Mega, naprawdę No, fajnie. bo to masz wtedy pewność, co kupujesz, co się dzieje i tak dalej. A to jest ważne tego typu rozwiązanie, żeby mieć pewność, że to działa. No? Tak, dosłownie tak. A z drugiej strony, jeśli chodzi o ten próg wejścia i o to, że tam wtedy było nam trudniej w tej żabce, teraz jest trochę łatwiej, no to też kwestia tego, że to jest akurat trochę ciężar dla innowatora i dla tego, który pierwszy wchodzi z tego typu rozwiązaniem, Tak, co nie? tak. Jak to się robi coraz bardziej popularne, no to nagle wszystkim się wydaje bardziej naturalne, że okej, apka skaduje i tak dalej. No i też pewnie technologicznie podejrzewam, że twórcy tego rozwiązania
uczyli się na błędach swoich poprzedników. Zgadza się. Naprawdę kibicujemy, Tak, trzymamy mam nadzieję, że kciuki. się będzie rozwijać. To też w ogóle to, czego jeszcze, które oczywiste, mówię, że jesteśmy w Żorach, ale to jest znowu kawałek technologii ze Śląska, co też jest takim często Kolejny. trybem wiodącym w Kolejny. w naszych filmikach, no bo tutaj z Mikołowa jest grana ta firma, sklep w Żorach, więc to też bardzo fajne, że tutaj taki lokalny, kolejny. Słuszna uwaga i myślę, że istotny element. Śląsk kiedyś stał przemysłem, dzisiaj będzie stał technologią. Dokładnie. I do tego kibicujemy. Okej, to przejdźmy do podsumowania. Mamy zakupy, udało się, zostaliśmy za nie odpowiednio tanio policzeni, Tak, ale konsekwentnie. konsekwentnie, dokładnie. A co ciekawe, mieliśmy dość fajną sytuację. Zgadza się, no, przed chwilą jak wychodziliśmy teraz, przygotowaliśmy się do nagrania tego podsumowania, zadzwonił mój telefon, no bo logowaliśmy się na moje konto, okazało się, że to pan z Pico z zapytaniem, czemu ta sesja taka długa, no, czemu z statywem i tak dalej. To jest istotne, bardzo fajnie, że dzwonił, bo to pokazuje jedną konkretną rzecz, że ktoś to faktycznie monitoruje, ale pod kątem też monitoruje tego bezpieczeństwa, o którym wspominaliśmy. No bo myśmy sobie siedzieli i nagrywali, ale równie dobrze mogliśmy tam leżeć martwi. Dokładnie tak. Przynajmniej ktoś sprawdza, co się dzieje. No? To potwierdza trochę tą dyskusję, którą mieliśmy w środku o tym, że to bezpieczeństwo i przez pryzmat tej technologii jest bardzo ważne. Co ciekawe, właśnie też jak wspomnieliśmy już wcześniej, przed tym telefonem, wprowadzamy pewnie nieprawdziwe, niewiarygodne dane do systemu, bo przecież tak długa sesja Zgadza się, zakupowa taka raczej sesja nie tutaj jest. pewnie trwa minutę, dwie w tego typu miejscach, co nie? Dokładnie, ale to potwierdził właśnie nasz rozmówca też, że zarejestrowali dość długą sesję zakupową, w związku z tym właśnie gdzieś pewnie wyskoczył jakiś alert, który wskazał, że trzeba zobaczyć, co w tym sklepie się dzieje. Także gratulujemy także tej technologii, a mam nadzieję jeszcze z twórcami kiedyś porozmawiać. Zgadza się. Naprawdę fajne rozwiązanie. Żory mają ciekawy punkt na mapie To prawda. I życzymy sobie, żeby takich punktów było więcej. Na Trzymamy Śląsku i nie bardzo tylko. kciuki i będziemy obserwowali. Dokładnie. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo.